Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Kony N. Sportowy dział Hyundai nie próżnuje i po modelach i30N, i20N oraz Elantra N przyszedł czas na model Kona N. Tak, jest coś takiego jak Elantra N, niestety jeszcze nie jest dostępna na naszym rynku. Mówię jeszcze, bo różne plotki już czytałem, więc jest jakiś tam cień szansy, że Elantra N jednak trafi i do nas. A przynajmniej ja bym bardzo chciał. Ale a propos plotek, to nie tak dawno trafiłem na artykuł, w którym podano informację, że Hyundai zamyka dział rozwoju silników spalinowych na rzecz rozwoju aut elektrycznych. Czyli wszystkie siły mają pójść na rzecz silników elektrycznych i technologii wokół nich. Nie wiem jeszcze jak to interpretować i nie wiem co z oddziałem sportowym N, ale mam nadzieję, że obecne generacje N-ek nie są ostatnie, bo to są naprawdę świetne samochody. Weźmy na przykład taką Konę N. Producent do kompaktowego crossovera, czy tam nawet SUV-a, postanowił wrzucić 2-litrową jednostkę o mocy 280 koni i zrobić z niego naprawdę rasową zabawkę. No popatrzcie jak Kona N się prezentuje. To auto aż ocieka akcentami. Tu jest wszystko. Są spoilery, są duże koła, są lotki, niskie zderzaki czy ogromne rury wydechowe. Swoją drogą zawsze się zastanawiałem, po co te wydechy mają takie dziury na zewnątrz i wreszcie to zrozumiałem. Te dziury są po to, żeby powiesić na nich zimne ognie. Genialne. Niestety, nie każde rozwiązanie jest genialne i na przykład tutaj z przodu mamy takie plastikowe atrapy. Tak samo nieco obawiam się tej osłony chłodnicy z przodu, która ma ogromne dziury i łatwo, żeby coś tam wpadło i być może narobiło jakiejś szkody. Kolejny element, który jest słaby i to już ewidentnie powinno być poprawione, to te kierunkowskazy tylne, które są w dolnych kloszach. To jest ten sam problem, co w innych Hyundai'ach, na przykład Tucsonie. Kierunkowskaz powinien być zawsze dobrze widoczny i w związku z tym powinien być w górnym kloszu, a nie w dolnym. Hyundai, poprawcie to wreszcie. Ale poza tymi elementami, to podoba mi się Kona N. Wygląda bojowo, wygląda agresywnie. No tak powinien wyglądać Hot Hatch, czy tam Hot SUV. A i wiecie, że testowany Konan jest niebieski? Tak, to lakier Sonic Blue, któremu moim zdaniem bliżej jest do białego albo szarego niż do niebieskiego. No ale ja studiowałem informatykę, a nie malarstwo, więc się pewnie nie znam. Pora na bagażnik. Kufer w Konanie ma 361 litrów, co jest dość skromnym wynikiem, żeby nie powiedzieć słabym. Miło za to, że pod podłogą mamy mały organizer, a jeszcze pod spodem jest koło zapasowe. Bagażnik można oczywiście powiększyć poprzez położenie kanapy, co się wykonuje teoretycznie z kabiny, ale że bagażnik jest taki krótki, to można to zrobić z kufra. Z tyłu w konie mieszczę się, choć nie ma tutaj przesadnie dużo wolnej przestrzeni. Zarówno na głowę, jak i na nogi mam trochę wolnej przestrzeni, a przypomnę, mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, mały schowek ze złączem USB, gazetowniki oraz podgrzewanie tylnej kanapy. Szkoda, że zabrakło nawiewów oraz szkoda, że plastiki są super twarde. Na szczęście fotele z przodu są już świetne. Co prawda tutaj nie da się zamówić takich pełnych kubów, które są na przykład dostępne w opcji w i30N, ale te półkubełki, które tutaj widzicie, są idealne do auta na co dzień. I co ważne, nie dość, że wyglądają dobrze, to są jeszcze wygodne i naprawdę nieźle trzymają w zakrętach. Są też w pełni elektryczne opcji i niestety siedzimy dość wysoko. W sensie siedzimy jak to na SUV-a przystało, nieco wyżej, co ma w sumie swoje jakieś tam plusy. Tak samo jak i plusy oraz minusy ma deska. Plusem jest jej wygląd, bo deska jest ładna i czytelna. W oczy mocno się rzuca kierownica, gdzie mamy wyeksponowane 3 przyciski. 2 od ustawień samochodu, a 1 to NGS, czyli 20-sekundowy tryb bojowy auta. O nim powiem troszeczkę później. Najpierw te 2 niebieskie przyciski, które możemy dowolnie zaprogramować, co jest świetne. Auto zawsze odpala w trybie normal, ale wystarczy raz pstryknąć niebieski przycisk i mamy na przykład tryb sportowy albo i tryb N. Da się też zaprogramować, żeby wszystkie systemy wspomagające były wyłączone, no i to jest super. Tak samo super są grafiki cyfrowych zegarów. Te działają fantastycznie, szybko i ładnie. Niestety, ale te cyfrowe zegary są w standardzie i to jest mała wada, bo akurat w Konie słabo wygląda ich umieszczenie. W sensie zobaczcie, to wygląda jakby ktoś tablet położył w wannie i go zakleił uszczelką. No dziwnie jest spasowany, w i20 wygląda moim zdaniem lepiej.
A już w ogóle najlepiej by było, jakby auto miało zwykłe zegary, jak to ma miejsce w i30N po lifcie. No ale niestety tak się nie da. Niestety też ekran od multimediów miewa opóźnienia i to czasami dość duże. To jest w sumie dziwne, bo już jeździłem Hyundaiami, gdzie ten ekran działał płynnie, a ostatnio znowu coś zwolnił. Mam nadzieję, że to kwestia oprogramowania, bo przecież zegary cyfrowe działają super płynnie i szybko. Chyba, że to wina panelu dotykowego, sam już nie wiem. Jak widzicie, jest też aplikacja N do telemetrii auta. Kolejny minus to niestety materiały. Kona N jest bardzo mocno plastikowa, no posłuchajcie sami. No jest twardo, ale na szczęście niemal nic nie skrzypi. I co jeszcze ważniejsze, nie ma piano black. Za to ode mnie zawsze plus. Nie można też narzekać na brak schowków. Tych jest trochę, więc jakieś tam drobiazgi w aucie pochowamy. Dobra, zaglądamy pod maskę, bo tu jest najciekawsze. Pod maską Konana pracuje ten sam silnik co w i30N, czyli 2.0 turbo, rzędowa czwórka o mocy 280 koni oraz o momencie 392 Nm. I co ciekawe, w ofercie nie ma słabszej 250-konnej wersji, a także i nie ma manuala do wyboru. Konan występuje tylko i wyłącznie z mocą 280 koni oraz tylko i wyłącznie z dwusprzęgłowym automatem o 8 przełożeniach. Idąc dalej, Kona N ma tylko napęd naprzód. Tak, tylko napęd naprzód, co ma swoje plusy i minusy. Choć akurat w przypadku auta typu SUV chyba jednak ma więcej minusów. Mamy i30N z napędem naprzód, więc liczyłem, że Kona N będzie miała 4x4, przynajmniej w opcji. Ja wiem, że to jest większa masa i pewnie jeszcze mniejszy bagażnik, ale przecież jest Kona 1.6 turbo z napędem 4x4, więc i tutaj można było się pokusić na napęd 4x4. Ja wiem, że pewnie przy jeździe sportowej, takiej na torze, 4x4 może czasami nieco przeszkadzać, ale dlatego mówię, to powinna być opcja. Zamiast napędu 4x4 producent daje nam dodatkowe tryby jazdy z innymi ustawieniami trakcji, no ale jak się domyślacie, 4x4 to nam nie zastąpi. No ale dobra. Pora więc sprawdzić tą ośkę do setki. Katalogowo powinno być 5,5 sekundy. Najpierw pomiar na mokrym. Czas to 6,1 sekundy, a teraz pomiar na niemal idealnie suchej nawierzchni. Mówię niemal, no bo nie było jeszcze warunków idealnych. Ale jak widzicie, mimo to wynik to katalogowe 5,5 sekundy. Myślę, że jeszcze 1/10, no może 0,2 sekundy jest do urwania. Szok jak szybko. Przy wyższych prędkościach też jest świetnie i czas od 50 do 150 km/h to 8,5 sekundy, a od 100 do 200 to 14,5 sekundy. Przypominam, że i30N robił 14 sekund 100-200, czyli tylko pół sekundy szybciej. Chociaż różnica jest większa. Myślę, że około sekundy, może i ciutkę więcej, bo i30N testowałem podczas dużych upałów, a Konan był mierzony w granicach 0 stopni. Ale i tak, czapki z głów, Kona N jest bardzo szybka. No i zobaczcie tę reakcję skrzyni biegów. Petarda. Tak właśnie powinna działać skrzynia dwusprzęgłowa. A do tego jest jeszcze tryb NGS, czyli mamy przez 20 sekund pełen ogień. W sensie auto ustawione jest w pełny tryb bojowy. Czyli przykładowo, jedziemy na zwykłym trybie normal, wciskamy NGS i auto od razu jest ustawione w jak najszybsze ustawienia, czyli mamy zredukowany bieg i jesteśmy gotowi do ataku. Do wyprzedzania świetna sprawa. No i auto świetnie brzmi. Posłuchajcie sami.
Tak, nie ma tu takich strzałów i nie jest aż tak głośny jak i30N, ale ja to rozumiem. W sensie, z jednej strony żałuję, bo uwielbiam głośne auta, ale jak tak teraz sobie przypomnę, to te strzały w i30N były momentami aż za głośne i zbyt sztuczne. Tu jest naprawdę tak fajnie, naturalnie, bez niepotrzebnych wybuchów. No i pewnie producent może się bronić, że Kona N to SUV, więc bardziej auto rodzinne, a jednak i30N to bardziej auto dla singli. Czy jakoś tak. No tak czy inaczej, Kona N nie brzmi jak i30N, ale mimo wszystko brzmi bardzo dobrze i to mi się podoba. Ja to szanuję. Ale jeszcze mocniej szanuję to, jak Kona N się prowadzi. Podczas niemal wszystkich dni testu było super mokro, a auto kleiło się i prowadziło idealnie. Poważnie idealnie. Dawno nie jeździłem tak dobrze prowadzącym się autem w tej klasie. Mechaniczna szpera, sterowana elektronicznie, robiła cuda i działała bosko. Chociaż, jak słyszeliście, był wheel hop, czyli skaczące koło występujące podczas utraty trakcji. Tutaj pewnie daje się we znaki nieco wyższe zawieszenie niż w i30N, ale mimo wszystko Kona N prowadzi się kapitalnie. To, co też zauważyłem, to przy dohamowaniach czy w zakręcie nie jest aż tak mocno nadsterowna jak i30N, ale być może tutaj w głowie ciągle miałem wizję, że to wyższy SUV i nie próbowałem aż tak mocno zakrętów jak w i30N. Podoba mi się też to zdjęcie Kony N. Nieźle, co? Mi tak się nigdy nie przytrafiło, no ale tutaj widać, że mogła lekko pomóc tarka i apex na torze i mogło auto nieco na nim podskoczyć. Ale powtórzę to, Kona N naprawdę prowadzi się cudownie jak na SUV-a. Niestety na tym prowadzeniu oczywiście cierpi komfort resorowania, bo Kona N jest twarda. Twarda w zwykłym trybie i super twarda w trybach sportowych N. Jeśli oczekujecie pływającego, komfortowego SUV-a, to Kona N nie jest dla Was. To auto musi być twarde, jeśli ma pokonywać zakręty szybko. Wadą dla niektórych też może okazać się spalanie, bo ono, podobnie jak w i30N, jest wysokie. W zasadzie to wyższe, bo Kona to SUV, więc ma gorszą aerodynamikę i waży 50 kg więcej niż i30. W mieście 11-12 litrów to absolutne minimum. Normalnie liczcie się na jakieś 13-14 litrów. Jak ciągle strzelacie i jeździcie agresywnie na krótkich dystansach, to średnie spalanie będzie przekraczać 20 litrów. Na trasie znowu, przy 140, spalanie wynosi około 10,5 litra. No, mało nie pali. I mało też nie kosztuje. Niestety, przez to, że Kona N występuje tylko w jednej, najmocniejszej wersji silnikowej oraz ma tylko automat, to i cena początkowa jest duża. Cennik Konana startuje od 173 tysięcy złotych. Do tej ceny możemy dołożyć jedynie lakier za 1000 lub 2600 zł lub jeden z dwóch pakietów do wyboru, Sport albo Luxury, za kolejno 10 lub 13 tysięcy złotych. Zawartość pakietów widzicie teraz na ekranie. Mój egzemplarz miał kolor Sonic Blue, czyli ten opcjonalny, oraz pakiet Sport, więc jego cena końcowa to 185 400 zł. Jeśli miałbym szukać konkurencji, to wydaje mi się, że jedyne auto obecnie na rynku to Volkswagen T-Roc R, który ma silnik 2.0 turbo, też rzędową czwórkę, 300 koni i dwusprzęgowy automat 7-biegowy. Jego cena startuje od 189 400 zł, więc jest znacznie droższy, bo Kony N nawet nie da się do tej ceny skonfigurować, a do T-Roca R jest jeszcze sporo dodatków i jeśli postaramy się wyrównać z Koną, to dobijemy do 225 tysięcy złotych. W T-Rocu też jest mniej emocji, a dźwiękowo nawet wydech akcesoryjny Akrapowicz za 17 tysięcy złotych ekstra pewnie nie dorówna seryjnemu w Konie N. Jednak Volkswagen ma jedną sporą zaletę. Każda R-ka ma napęd 4x4, a to, jak już mówiłem wcześniej, dla niektórych jest dość ważne. Kona N to świetne, naprawdę świetne auto, które daje mnóstwo przyjemności i frajdy z jazdy. Jest super szybkie, genialnie się prowadzi, bardzo dobrze brzmi i jest nieźle wyposażone. Jest też niestety wykonana ze słabych materiałów, dużo pali, ma niezbyt duży bagażnik oraz nie ma napędu 4x4. To ostatnie w SUV-ie może się przydać. Choć dla mnie największą wadą Kony N jest i30N, który moim zdaniem jest pod niemal każdym względem lepszy. Ale na to pytanie postaram się odpowiedzieć w oddzielnym materiale z porównaniem tych dwóch aut bezpośrednio. Myślę, że idealnym podsumowaniem testu Kony N będzie komentarz jednego z widzów.
Kona N to idealne auto, jeśli żona lub mąż każe ci kupić SUV-a, a ty byś chciał hot hatcha. Cześć!